Siemka, ja jestem Adachu i w ostatnim top 15 przyglądaliśmy się postaciom z klasycznego Dragon Balla. Dzisiaj zajmujemy się fuzjami. Jeśli zastanawiacie się, o jakich postaciach będziemy mówić, no bo jeśli bralibyśmy pod uwagę tylko taniec fuzji i potary, to 15 byśmy tutaj nie uzbierali, chyba że musiałbym się uciekać do jakichś gier, serii Heroes i tak dalej, i tak dalej. Nie. Kilka zasad na sam start. Biorę pod uwagę taniec fuzji, potarę, asymilację nameczańską i inne rodzaje fuzji, które łączyły ze sobą różne postacie, bo mieliśmy tych fuzji tak naprawdę więcej, tylko że nie zawsze sposób albo technika była nazwana. Natomiast nie biorę tutaj pod uwagę absorpcji i jakichkolwiek fuzji, które pojawiały się w grach, na przykład Dragon Ball Fusions, bo tam tych fuzji było multum i ten film totalnie nie miałby sensu, i Heroes. Więc absorpcja pokroju wchłaniania, tak jak na przykład Cell wchłaniał 17 i 18 i teoretycznie to było połączenie kilku postaci, tylko że było to połączenie, powiedzmy, wbrew ich woli. Więc raczej tutaj mowa o wojownikach scalonych, którzy powstali w wyniku scalenia, połączenia się dobrowolnego, połączenia się dwóch albo większej ilości postaci. Miejsce 15 zaczniemy sobie od miejsca, które do końca nie byłem pewien, czy powinno zostać obsadzone przez tę postać, czy inną. Natomiast zdecydowałem się na Kibito Kai. Rzecz jasna, połączenie Shina i Kibito, i to jest postać, której moc już tłumaczyłem w filmie o bliźniaczej tematyce, czyli 15 najsilniejszych postaci w Dragon Ballu Z. Tak naprawdę ta postać jest bardzo, wydaje mi się, niepozorna, ale biorąc pod uwagę jedną ważną rzecz, jeden ważny fakt, jesteśmy jakkolwiek w stanie oszacować, nie określić, nie dokładnie opisać, ale oszacować moc Kibito Kaia. Mianowicie Shin, czyli jedna ze składowych, była w stanie pokonać Freezę jednym ciosem. To jest informacja, która pada oficjalnie, która pada w mandze, więc jeśli mamy Shina, który jest w stanie pokonać Freezę jednym ciosem, i tutaj raczej mówimy o Freezie z Namek ze względu na to, że mecha Freeza zostało zauważone przez Gohana, że nie używa on pełnej mocy, więc Freeza mógłby być znacznie silniejszy. Więc Freeza z Namek mógłby jednym ciosem zostać pokonanym przez Shina, więc jeśli chodzi o fuzję, tutaj niestety musimy szacować, bo nie wiemy, jaki mnożnik ma fuzja. Nie wiemy o tym, czy tak naprawdę jest to stały mnożnik, bo jeśli weźmiemy pod uwagę domniemania Goku tyczące się tego, że fuzja na przykład z Herkulesem mogłaby go w zasadzie osłabić, a nie wzmocnić, no to oznacza, że być może jeśli różnica między poziomami dwóch składowych jest tak olbrzymia, to znaczy, że tak naprawdę nie mamy tutaj jakiegoś wzmocnienia, tylko wyciągnięcie średniej. Nie wiem, być może tak to wygląda. Natomiast w przypadku Kibito Kaia mieliśmy też scenę, w której on chciał ruszyć na walkę z Butenksem. Natomiast Elder Kaioshin utrzymał go w blokach startowych, bo powiedział, że jest on nadal słabszy niż Goku. Więc ja tutaj tej sceny, w której on poczuł się i chciał ruszyć na Butenksa w zasadzie, nie biorę pod uwagę. Było to przedstawione dość gagowo, więc stawiałbym go mniej więcej na poziomie nieco wyżej niż perfekcyjny Cell, nieco wyżej niż też Dabura, który był na poziomie perfekcyjnego Cella, więc tą postacią otwieramy naszą 15. Na miejscu 14 znajduje się gość, który na początku był 15, ale jednak dałem go oczko wyżej, czyli Aka. Fuzja Abo i Kado z tego specjala Starblem, Yo Son Goku is back. Tak naprawdę jeśli chodzi o określenie mocy Aki, chyba w ten sposób to się odmienia, mamy dwa fakty. Pierwszy jest taki, że Aka dobrze radził sobie z Gotenksem. Drugi fakt jest taki, że został pokonany przez Goku Super Saiyanina i to w czasach przed Dragon Ballem Super. I tutaj mimo wszystko trudno jest mi patrzeć na to w taki sposób, jakby Aka był trochę poniżej Goku SSJ. Goku SSJ był znacznie silniejszy, więc myślę, że tutaj dobrym jakby poziomem Aki jest to, że radził sobie z Gotenksem, który już był też po Majin Busadze, więc myślę, że Gotenks nawet w bazowej formie byłby w stanie pokonać takie postacie jak Cell, taką postać jak Dabura, czy też taką postać jak Kibito Kai, więc na tej podstawie Akę nie lubię gadać o tej postaci. W zasadzie nie lubię gadać bardziej o Abo i Kado. To jest pierwszy raz chyba w historii, kiedy ja mówię o ich fuzji. Przejdźmy dalej. Miejsce 14. Jeśli macie jakieś kontrargumenty, oczywiście czekam na komentarze, ale miejsce 13. Metarildo. Oczywiście przechodzimy do innej serii, do Dragon Balla GT, więc tutaj możecie się zastanawiać, jaka to była fuzja. No otóż Metarildo na początku połączył się z tymi, tam było kilka takich nazw tych klocków Lego, tam były takie robociki, z którymi się na początku Metarildo połączył, w zasadzie jeszcze Rildo, a potem Rildo połączył się z planetą M2, więc to też był w pewnym sensie scalony wojownik,
No i oczywiście Metarildo radził sobie z Super Saiyaninem Goku i to już mówimy tutaj o Goku po Dragon Ballu Z, można nawet powiedzieć po Dragon Ballu Super, jeśli kładziemy to wszystko na jednej linii czasu, ale też w trakcie już Dragon Balla GT, gdzie Goku był mniejszy, ale myślę, że można uznać, że też był znacznie silniejszy niż wtedy na końcu Dragon Balla Z, więc mieliśmy Goku w Super Saiyanie, który nie był w stanie momentami poradzić sobie z Metarildo i nawet zmusił Metarildo Goku do użycia Super Saiyanina 2. Więc myślę, że jeśli mamy wczesnego Goku, który pokonuje w Super Saiyanie Akę i mamy późniejszego Goku, który w Super Saiyanie, nawet zmniejszony, nie radzi sobie z Rildo, myślę, że Rildo tutaj absolutnie deklasuje dwie poprzednie postacie i w ten sposób mogę to uargumentować. To jest miejsce 13. Oczko wyżej znajduje się, ojejku, kolejny skok do zupełnie innej serii, nawet nie do anime, tylko do mangi. Manga Dragon Ball Super, fuzja Mizy, Iwazy i Kikazy. Zastanawiam się, czy ktoś dotrwa do drugiej połowy tego filmu, jeśli przechodzimy przez takie no-name'y, ale tak, to jest nadal wojowniczka z Salona. Nie było tutaj mowy o żadnej absorpcji. Miza, Kikaza i Iwaza, czyli 3 uciekinierki z galaktycznego więzienia, scaliły się, nie wiem w jaki sposób, to akurat nie było pokazane, ale jest to fuzja. Bardzo dobrze radziły sobie, powiedziałbym nawet, że deklasowały Roshiego i Krillana po turnieju mocy. Żebyśmy postawili sprawę jasno. Krillan po turnieju mocy to jest naprawdę silny wojownik. Dużo, jeśli chodzi o tę ocenę, bazuje na mojej czutce. Jeśli będziecie mieli inną opinię, macie do tego prawo, być może nawet macie rację, jeśli wyskoczycie z jakimś argumentem, o którym nie pomyślałem, albo którego nie wziąłem pod uwagę za bardzo. Ale jeśli miałbym trochę naciągnąć zasady i pomieszać wersję mangową z animowaną, to mieliśmy Krillana, zresztą Krillan przed turniejem mocy trenował z Androidem 18. Nie wiemy, czy szli na całość, czy Android 18 szedł na całość, natomiast mieliśmy scenki, kiedy oni trenują sobie i wygląda to tak, jakby Android 18 faktycznie nie powstrzymywał się w walce z Krillanem. Ten sam Android 18, który, widzieliśmy na przykładzie 17, że androidy, w sensie cyborgi, 17 i 18 są w stanie się wzmacniać na przestrzeni lat, no bo 17 się oczywiście wzmocnił. Można byłoby też powiedzieć, że tak samo mogą tracić formę i stawiać się słabsze, co w przypadku 18 mogłoby być argumentem, bo ona nie jest wojowniczką, tylko jest po prostu kurą domową, ale zakładam, że ona się nie osłabiła w porównaniu do tego, co mieliśmy w sadze androidów, kiedy ją poznaliśmy. A wtedy w sadze androidów bez problemu pokonała Super Saiyanina Vegetę, który był silniejszy niż Super Saiyanin Goku wtedy, który był silniejszy niż Frieza na Namek. Więc co za tym idzie, Krillan z Dragon Balla Super one-shotuje Friezę na Namek. Ma go po prostu na jeden cios. Zmierzam tutaj do tego, że Krillan i Roshi jako postacie, powiedzmy, niepozorne, mimo wszystko są silnymi na tym etapie historii. W sadze Moro są silnymi przeciwnikami i nawet tutaj nie chodzi o samo pokonanie, tylko o olbrzymią wyrwę, jeśli chodzi o poziom mocy. Ona została pokonana przez bazowego Goku po treningu z Merusem, ale to też już był tak naprawdę poziom, który moglibyśmy postawić 10 miejsc wyżej, jeśli chodzi o ten ranking. Dlatego mimo wszystko Mizę, Iwazę i Kikazę daję wyżej niż Metarildo. Mimo tego, że są to dwa różne światy, trudno jest to porównać, natomiast czekam na Waszą opinię, to jest tylko moja czutka. Mimo wszystko idziemy dalej i dalej zostajemy w sadze Moro, też w mandze oczywiście, bo na anime dalej czekamy, w sensie nie czekamy już na zapowiedź, czekamy już na premierę, na szczęście. I tutaj wydaje mi się, że spośród tych wszystkich postaci, nawet nie wydaje mi się, jestem pewien, że spośród tych wszystkich postaci, tej całej 15, obrońca planety Namek to jest gość, któremu daje największy kredyt zaufania, bo jest to gość, którego siłę musimy tylko i wyłącznie szacować. Chociaż mamy dwie przesłanki. Jedna może sugerować, że obrońca planety Namek, czyli ten złączony nameczański wojownik, który został wysłany, żeby przeciwstawić się Moro, jest silny, a druga przesłanka jest taka, że jest bezużyteczny. I myślę, że ta druga przesłanka to jest zupełnie jasne. Wiecie, o czym mówię, o tej scenie, kiedy Moro go dosłownie przebił, nie patrząc nawet w jego stronę. Natomiast spójrzmy na tę całą sytuację jakby dookoła. Jakby spójrzmy na nią z zewnątrz, nie przez pryzmat emocji, nie przez pryzmat tej fatalnej porażki. To była sytuacja, w której Moro był już na Namek jakiś czas i Goku i Vegeta już jedną walkę z nim przegrali. Oni byli wtedy w bazowych formach nie do końca wyleczeni. Moro niszczył wioskę za wioską
I najstarszy, Muri, był świadomy tego, że Goku i Vegeta przegrali, był świadomy tego, jak silny jest Moro, jakimi umiejętnościami on dysponuje i mimo tego był dość pewny siebie, kiedy ten nameczański wojownik leciał w stronę Moro. Więc pytanie, czy Moro, przebijając go, nawet na niego nie patrząc, zrobił to tak od niechcenia, jakby nie wiem, klepał muchę packą? Czy może faktycznie spiął się na moment i tego nameczańskiego wojownika dość brutalnie i dość jednoznacznie pokonał, natomiast to nie był aż tak słaby przeciwnik, po prostu został on pokonany w pewnym sensie też z zaskoczenia. Tego się nigdy nie dowiemy, ale biorąc pod uwagę, jak silni byli nameczanie, jak silna jest asymilacja, w przypadku nawet Naila i Piccolo, zresztą tutaj mieliśmy sytuacje, w których dwóch nameczan, niezwiązanych ze sobą jakoś, powiedzmy, więzami krwi, czy nie będąc ze sobą związani tak jak Kami i Piccolo byli ze sobą związani, bo ich asymilacja bardzo wzmocniła Piccolo, ale też ze względu na to, że oni na powrót stali się jedną postacią. W przypadku Naila i Piccolo poziom mocy wzrósł bardzo mocno, a tutaj mieliśmy pokazane, że tych nameczan jest znacznie więcej. Byli to w większości nameczanie tej samej klasy, a w zasadzie w większości to musieli być nameczanie tej samej klasy, bo ta asymilacja, z tego co pamiętam i tutaj też możecie mnie poprawić, może nastąpić tylko między nameczanami tej samej klasy, więc to byli wojownicy, więc tych wojowników było naprawdę sporo i mimo tego, że oni na początku byli tylko zwykłymi nameczanami, to ten scalony wojownik musiał być naprawdę silny, co widzieliśmy też na przykładzie Saonela i Piriny w anime Dragon Balla Super, prawda? To też byli wojownicy scaleni. Także na miejscu 11, tak jak mówię, kredyt zaufania, ale obrońca planety Namek. I na miejscu 10 być może wyda wam się to kontrowersyjne, że tak nisko, ale Gotenks. Znajduje się Gotenks i już spieszę z wytłumaczeniem. Ostatni raz, kiedy widzieliśmy Gotenksa, chronologicznie, to są rozdziały mangi po filmie Super Hero. Jeśli chodzi o moc nieudanego Gotenksa, to dobrym przykładem jest pokazanie sceny, w której on próbował w filmie, bo nie pamiętam, czy to też było w mandze, włączyć Super Saiyanina i nie był w stanie. Więc to jest mocna sugestia, że zresztą widzieliśmy to też na przykładzie filmów pozostałych i Dragon Ball Super Broly i Fusion Reborn, zresztą też w mandze i w anime Dragon Ballu Z mieliśmy nieudane fuzje Gotenksa, że po prostu nieudana fuzja nie jest tak silna jak udana fuzja. Prosta sprawa. Okej, Gotenks był w stanie zranić Cella w tę głowę, natomiast to już był któryś atak w tę głowę i to był słaby punkt Cella, nie bez powodu. Nie mógł być tak samo silny jak reszta ciała Cella Maxa, dlatego też Gotenksowi udało się go zniszczyć, ale to było już po tym, jak Piccolo go, powiedzmy, naruszył, więc powiedzmy, że to była taka sama sytuacja i to już jest moja interpretacja. Jak, wiecie, otwieracie słoik z ogórkami i bardzo się staracie, a potem bierze go na przykład wasza siostra i go otwiera od razu. No to wiadomo, że wy go poluzowaliście, nie? No to nie jestem tak, ja nie jestem tak słaby, że... Wiadomo. Ostatni raz, jak widzieliśmy takiego prawdziwego, udanego Gotenksa, to była saga skopiowanego Vegety, filerowy ark w Dragon Ballu Super w anime, gdzie Gotenks użył SSJ-3. Jak silny był wtedy Gotenks? No został pokonany przez tego duplikatowego Vegetę, natomiast to była kopia Vegety, więc trudno tutaj mówić o tym, że Gotenks był słaby, no przegrał z Vegetą. Ale jeśli on przegrał z Vegetą i to był Vegeta, powiedzmy jeszcze przed sagą Future Trunksa, to był Vegeta przed 2 praktycznie treningami w komnacie ducha i czasu, więc no dość słaby Vegeta, więc ta kopia też była słaba i Gotenks z nią przegrał, więc dlatego Gotenksa daję tutaj na 10 miejsce, natomiast też, żeby nie było tak, że daję go bardzo, bardzo nisko, umieszczam go wyżej niż tego obrońcę planety Namek, bo tak jak mówię, siła tego obrońcy planety Namek to jest czyste domniemanie i tutaj nie chcę jakoś szczególnie też go wysoko dawać, zwłaszcza, że teraz przechodzimy do 2 kolejnych miejsc i być może będzie to dla was zaskoczenie, że te postacie w ogóle są w tym rankingu, ale biorąc pod uwagę, że tutaj mamy, tak jak macie w Dokanie kategorię Fused Fighters, czyli scaleni wojownicy, to tam nie bierzemy pod uwagę tylko tańca fuzji Potar, tylko jakiekolwiek inne scalenia. Nie bierzemy pod uwagę wszystkich postaci, które są w kategorii, bo w ogóle nie kierowałem się tą kategorią w Dokanie, tylko no jeśli bierzemy pod uwagę nameczańską asymilację, to Saonel i Pirina muszą się w tym rankingu znaleźć i oni są na miejscu 9 i 8. Zamieńcie ich miejscami, jeśli chcecie. Piriny daje wyżej oczko, dlatego że powiedzmy wygląda groźniej. To już jest tylko i wyłącznie moje widzimisię. Saonel i Pirina, i tutaj jedno słowo na ich temat. Oni w anime oczywiście byli pokazani, w mandze ten wątek został przemilczany, ale w anime można powiedzieć, że byli na poziomie Ultimate Gohana.
Wiadomo, był moment, kiedy Ultimate Gohan się zdenerwował i tam bił się z tymi Namechanami, powiedzmy mając przewagę, ale ta walka to była bardziej walka duetów. I oni zostali finalnie pokonani przez Makanko Sapo Piccolo, czyli technikę, która jest znana z tego, że ma bardzo mocno skondensowaną, taką przewiercającą, wwiercającą się ki, która jest w stanie przeciwstawić się silniejszemu przeciwnikowi, co widzieliśmy w przypadku chociażby walki z Radicem. Piccolo miał poziom mocy przy Makanko Sapo 1330, a Raditz miał poziom mocy 1500. Mimo tego ta technika była w stanie go zranić. Chociaż to też jest kwestia tego, że Piccolo atakował już osłabionego Raditza po ataku Gohana. Wtedy Gohan miał poziom mocy 1307. Tak czy siak, chodzi tutaj o to, że Psaonela i Pierinę stawiam na poziomie ówczesnego Ultimate Gohana. Nadal uważam mimo wszystko, że znacznie wyżej niż Vegeta z sagi fillerowej ze skopiowanym Vegetą, więc tutaj myślę, że nie będzie kontrowersji, ale tak jak mówię, możecie ich sobie zamienić miejscami, jeśli chcecie. Moim zdaniem Pierina mógł być trochę silniejszy, ale to jest tylko i wyłącznie moja czutka. Idziemy dalej. Miejsce 7 to Super 17. Postać, która naprawdę może imponować, bo to jest jedna z niewielu postaci, które Goku doprowadziły do takiego stanu, w którym Goku praktycznie był gotów pogodzić się z porażką. Goku w Super Saiyanie 4, przypominam. O mocy Androida 17 już, Super Androida 17 już rozmawiałem też w przypadku rankingu postaci z Dragon Balla GT, natomiast moim zdaniem to jest postać, która jest bez problemu przeze mnie postawiona wyżej niż to, co do tej pory widzieliśmy, bo Goku SSJ4 jest wyżej niż chociażby w moich oczach Ultimate Gohan z Turnieju Mocy, mimo tego, że to są dwa różne anime i tutaj można stawiać różne argumenty. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę, że Gohan w GT w ogóle się nie umywał, a to jest już po anime Dragon Ball Super, ale to nie jest tak naprawdę ta sama linia czasowa i to był Gohan mimo wszystko, który nie trenował za bardzo. Wiecie, ja SSJ4 stawiam po prostu wyżej niż Ultimate Gohana. Może niżej niż formy boskie, to na pewno, ale Super 17 w pełni swojej mocy był nawet silniejszy. On został pokonany przez to, że wykorzystali po prostu jego słaby punkt, więc jeśli chodzi o surową moc, Super 17 bez problemu przewyższał, myślę, że wszystkich tych, o których do tej pory mówiliśmy, dlatego ląduje na miejscu 7, a wyżej myślę, że już będziemy przechodzić do postaci, o których myśleliście, jak pewnie rozpoczynaliście oglądanie tego filmu, czyli chociażby miejsce 6, Scalony Zamasu. Oczywiście w przypadku Scalonego Zamasu mamy dwa różne poziomy, w zależności od tego, czy patrzymy na mangę, czy na anime. Rozmowa Toyotaro i Toriyamy jasno sugerowała, że wersja Scalona Zamasu nie miała być aż tak silna, co widzimy bardzo dobrze w mandze, bo Scalony Zamasu bije się z Goku Blue. Nie z Vegito też się bił, ale wtedy dostawał mocny wpierdol. Z Goku Blue on się bił. I w anime mieliśmy podobną sytuację, że Scalony Zamasu powalił Vegetę, wtedy co Vegeta z Trunksem robili to wspólne Gallic Gun, i nagle do walki włącza się Goku, który pojedynczą Kamehameha w Super Saiyanie Blue jest w stanie zranić tego Zamasu. Więc no moc Scalonego Zamasu oczywiście w anime była wyższa, bo potem on też w miarę coś tam sobie próbował radzić z Vegito Blue, ale tutaj też nie było w ogóle dyskusji, kto wygrywa. Scalony Zamasu był po prostu wytrzymały i tutaj znowu wracam do tego wywiadu. Toriyama powiedział, że Toriyama to chyba powiedział, czy Toyotaro, ktoś z nich, że największym problemem naszych bohaterów z Zamasu miało być to, że on jest nieśmiertelny, że on się regeneruje, że trudno go pokonać, a nie, że on jest mega silny. Więc nawet patrząc na to, że on przeżył Final Kamehameha od Vegito Blue i sobie wyskoczył z tego dymu w anime, to nie jest dla mnie sugestia, że on był pod kątem poziomów mocy na równi z Vegito Blue. Po prostu on nie dało się go pokonać. Był bardzo wytrzymały, dlatego daję go na miejsce 6. No i na miejsce 5 ląduje Kefla. I tutaj jest też troszeczkę sprawa pogmatwana, dlatego że Kefla w mandze i anime też prezentuje różne poziomy i ja, powiedzmy, na potrzeby tego rankingu biorę takie poziomy wyższe, nie? Jak w mandze mamy Keflę albo osłabioną, albo Ultimate Gohana wzmocnionego, bo umówmy się, że Goku w Ultra Instynkcie Omenie był silniejszy niż Ultimate Gohan, ale ja Goku w Ultra Instynkcie Omenie też nie widzę jako bardzo, bardzo silną postać. Jedna scena mi mocno zasugerowała to, że Goku w Ultra Instynkcie, zwłaszcza w walce z Keflą, może później trochę mniej, ale on wtedy jeszcze
co też pewnie osoby pamiętają, które oglądały to anime, jak oglądały teorię też może na moim kanale, nie był aż tak silny. Te ciosy Goku w Ultra Instynkcie były precyzyjne, były szybkie, ale Kefla mówiła, że jeśli to jest wszystko, co masz, to nie wygrasz. I Goku wtedy próbował tą Kamehameha pokonać Kefla raz na zawsze. Ale Kefla w Super Saiyanie 2 to będzie kontrowersyjne, ale Kefla w Super Saiyanie 2 w anime, która, wiecie, te ki rozrzucała na wszystkie strony, ona mogła być pod kątem surowego poziomu mocy silniejsza niż Goku w Ultra Instynkcie Omenie. Tylko po prostu brak doświadczenia i głupi sposób walki, że tej ki się pozbywała, że ona wyrzucała ją we wszystkie strony, to było coś, co po prostu sprawiło, że ona przegrała, bo ona została wypchnięta poza arenę. Była pewna siebie, odsłoniła się totalnie, wszystkie punkty powiedzmy dała w atak, bo myślała, że Goku nie będzie w stanie uniknąć w powietrzu, więc totalnie się odsłoniła i w ten sposób została pokonana. Ale nawet było powiedziane, że jak Goku zostanie trafiony czymś takim, to może być krucho tymi jej atakami. Więc ja Kefle daję na miejsce 5, wyżej niż Stalonego Zamasu, po prostu moim zdaniem ona była silniejsza. Jeśli chodzi o mangę, no to tutaj trudno to zinterpretować. Wersja mangowa myślę, że jest słabsza mimo wszystko, też biorąc pod uwagę, że tam nie widzieliśmy tak do końca Super Saiyanina 2, tylko ona była ze zwykłymi zielonymi włosami, tak jakby to był zwykły Super Saiyanin. Idziemy dalej. Miejsce 4. Aniraza. To jest też postać scalona. Akurat tak się składa, że godzinę temu rozmawiałem z Bartkiem z Bitwy na Wiedzę. Pomagałem mu układać pytania, weryfikować, układać też pytania do Bitwy na Wiedzę, odcinka o Dragon Ballu i tam pewnie już to, na pewno to nagrał, nie wiem czy już to wrócił. Jest takie pytanie, które moim zdaniem jest trudne, tyczące się tego, z jakich postaci składa się Aniraza, kto się scalił. Ja pamiętam, że to był Paparoni, Koichia, w zasadzie Koitsukai, Borareta i Panchia. Bo oni się, ta trójka robotów scaliła w Koichiareta, a potem ten scalony robocik jeszcze się scalił z Paparoniem i powstał Aniraza. To jest gówno moim zdaniem, totalne, jakby to w ogóle nie ma sensu i nie jest to klimatyczne, ale zwróćcie uwagę na to, z kim Aniraza walczył w anime i w jaki sposób przegrał i jak sobie radził. Goku Blue, Vegeta Blue, Ultimate Gohan, Golden Frieza, Super 17. I on sobie ich przepychał, tako. I został pokonany przez to, że został rozbity jego rdzeń. Więc to też nie była kwestia poziomu mocy, to była kwestia zaatakowania słabego punktu. Dlatego Aniraza, moim zdaniem, mógł być jedną z najsilniejszych i w ogóle był jedną z najsilniejszych postaci na turnieju mocy. Daję go wyżej niż Kefle ze względu właśnie na to, że walczył z kilkoma silnymi postaciami naraz. No i to może być dla Was kontrowersja, ale jeśli mówiliśmy o obrońcy planety Namek, o Saonelu i o Pirinie, Piccolo też jest scalonym wojownikiem. Piccolo asymilował 2 razy. Nail i Kami są w środku w nim, więc Piccolo jest scalonym wojownikiem, dlatego Piccolo ląduje na miejsce 3, bo Orange Piccolo jest superhero, moim zdaniem jest silniejszy niż Aniraza z turnieju mocy. Dlaczego? Zobaczcie, jak nie poradził sobie, chciałem powiedzieć poradził, ale to byłoby złe słowo, jak w zasadzie w ogóle sobie nie poradził Gamma 2 z Piccolo. Ciosy Gammy 2 nawet nie były w stanie ruszyć z miejsca Piccolo, tak jakby go komar gryzł. Więc jeśli miałbym na przykład powiedzieć Wam, że gdyby tych Gamm 2 w tamtym momencie było 5, to Piccolo by się ruszył? No 5 komarów to nadal są komary. To była zdecydowanie za duża różnica mocy, żeby Piccolo został pokonany. Więc jeśli mamy Gammę, które zostało powiedziane przez Piccolo zresztą, że mogą być na poziomie Goku i Vegety, czy to kupujemy, czy nie, to już jest Wasza sprawa, ale trzymam się tego, co zostało powiedziane. Goku i Vegety na etapie znacznie późniejszym niż turniej mocy, to mamy Goku, Vegetę, 3 jeszcze postacie, które powiedzmy, że wtedy są słabsze, czyli 17, Frieza i Gohan, i oni by atakowali Piccolo i to nic by mu nie robiło. Więc wiadomo, że Piccolo jest silniejszy niż Aniraza, skoro ich też atakowała ta 5, ale słabsza i on z nimi walczył. Więc Piccolo na miejscu 3, no i tutaj przechodzimy do crème de la crème tego odcinka, czyli miejsce 2 i miejsce 1. Wiadomo, jakich postaci jeszcze nie było. Wiadomo, że są to 2 wojownicy, którzy narodzili się z połączenia Goku i Vegety, tylko pytanie, kto będzie pierwszy. Jeśli znacie zasady tego rankingu, to wiecie, że to nie jest kwestia mojej preferencji, to nie jest kwestia mojej sympatii, to nie jest kwestia jakiejś uszczypliwości, ani nawet ślepego losu, tylko kwestia zasad. Bierzemy pod uwagę
tak naprawdę najpóźniejszą, najsilniejszą wersję danej postaci. Vegito na miejscu drugim, bo pojawił się w Sadze Zamasu, Gogeta na miejscu pierwszym, bo pojawił się później. Więc jeśli pojawił się później, a scalał te dwie same osoby, tylko że ich silniejsze wersje, bo późniejsze wersje, to naturalnie jest też silniejszy. Jeśli się zastanawiacie, okej, ale może Potara po prostu jest silniejsza, bo scala tak naprawdę mocniej, mam większy mnożnik. Na ten temat kiedyś nagrałem film, nadal uważam, że jest on aktualny. To jest, która fuzja jest silniejsza, Gogeta czy Vegito, historia i dyskusja i historia sporu. Jest taki film na moim kanale, gdzie jest, nie będę wam tutaj spoilerował, ale generalnie gdzie jest odpowiedź na to pytanie, no, która fuzja jest silniejsza, na to tytułowe pytanie. Ja tutaj zakładam, że te moce są takie same, że Gogeta i Vegito, gdyby powstali w tym samym momencie w historii, byliby dokładnie tak samo silni. Biorąc pod uwagę, że Gogeta powstał później, Gogeta Blue rzecz jasna, to jest on silniejszy i jest on na pierwszym miejscu. Tak jak mówię, bez Heroes, bez gier, gdzie był na przykład Wirus, fuzja Birusa i Wisa, bez Gogety jakiegoś tam Blue Evolution czy Vegito SSJ4 Limit Breaker, bo nie będziemy się bawić w aż takie rzeczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że gdybym miał tutaj mówić o rzeczach z Heroes czy z gier, to cała 15 byłaby tym wypełniona, więc nie byłoby chyba za bardzo sensu robić takiego rankingu. Jeśli się z czymś nie zgadzacie, śmiało piszcie w komentarzach. Wydaje mi się, że o nikim nie zapomniałem. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. Sprawdziłem to parę razy i jestem dość pewien tego rankingu. Tak jak mówię, mimo wszystko są miejsca, gdzie można byłoby zostawić takie pole na interpretację i zostawiam je wam. Więc tak jak mówię, zachęcam do komentowania i do zostawienia lajka. Jeśli wam się podobało i zdradzę wam, że następny top 15 będzie się tyczyć Nameczan. 15 najsilniejszych Nameczan. Jeśli nie uda mi się zebrać 15 z, powiedzmy, z takich oficjalnych tworów mniej heroesowych, to może zaczerpnę trochę z tego Heroes, ale zobaczymy. Może po prostu będzie dycha tylko, nie 15. Miłego dnia wam życzę. Czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Jana.